Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Million Lashes Perfume i zapraszam Was na nowości perfumowe. Będzie się działo. Jeszcze chyba nie było tak, żebym była aż tak zdegustowana testami do tego filmu. Wzięłam, przetestowałam, słuchajcie, 2, 4, 6, 7 nowości. I myślę, że najbardziej gorącą nowością, jaka właśnie tylko co się pojawiła, to jest to Chanel Chance Eau Splendid. Ja zapach kupiłam bezpośrednio na stronie Chanel. Kupiłam go, ponieważ myślałam o tym, żeby mieć właśnie z tej serii Chance zapach, ponieważ Otondr mi się kończy i pomyślałam, że pewnie znowu wydali coś w formacie świeżynki, bo cała linia Chance to są świeżynki, to są letnie zapachy i pewnie będzie coś fajnego, co mi się bardzo spodoba, więc kupię sobie po prostu to. Przy okazji zrobię Wam film i przy okazji Otondr będę mogła skończyć, bo będę miała niejako, powiedzmy, jakiegoś tam następcę. I nie powiem Wam teraz nic o tym zapachu, bo chcę, żebyście zostali ze mną do końca. Możecie być zdziwieni tym, co Wam na temat tego zapachu powiem. Więc najpierw przejdźmy może przez coś, co tak naprawdę bardzo chodziło mi po głowie i co po nowościach, które Wam zrobiłam i w których opowiadałam Wam o tym zapachu, bardzo chciałam poznać i pomyślałam, że nadarzyła się ku temu okazja dzięki jednej z Was, która mi napisała, że w Prima Aprilis Sephora odlicza do promocji, która miała się zacząć o 21. No i wyobraźcie sobie, że siedziałyśmy, gadałyśmy na Insta i myślałyśmy, że to może jednak Prima Aprilis te odliczanie, ale nie, puścili dosłownie na chwilę promocję 25% na wszystko, tylko że potrzebna była kwota. Więc ja zamówiłam sobie perfumetkę Gucci, najnowszego Bloom Parfum i ja to próbowałam testować. To jest bardzo ładny zapach, wręcz bym powiedziała drzewno-kwiatowy, ale taki jak wiele. To jest podobne już do wszystkiego, co jest na rynku, dosłownie. Niczym się nie wyróżnia ten zapach. To jest taki standardowy, mainstreamowy zapach, mam wrażenie. I mało tego, ten zapach nie ma żadnej trwałości, bynajmniej na mnie żadnej. Myślałam, że to podłoże drzewne spowoduje, że on fajnie będzie się utrzymywał, ale niestety nie. I mało tego, w tym korku, który psikałam kilkukrotnie, mogę przyjść po godzinie i tam nic już nie ma. On jest jakiś też trochę waniliowy, no jest taki słodkawy i czuć, że ta słodkawość wynika z wanilii, ale jest też bardzo mocno kwiatowy i jest też, mam wrażenie, na bazie drzewnej. Przynajmniej tak to wyczuwam. Ja już po prostu, słuchajcie, zaczynam być bardzo zmęczona tym mainstreamem i sprawdzaniem tego mainstreamu. Nic mnie nie zaskakuje, nic mnie nie zachwyca już. Ja też jestem już teraz trudna i zdaję sobie z tego sprawę, ale za każdym razem wącham jakąś nowość i wiem, że już to jest na rynku, albo jest coś strasznie mocno zbliżonego. Ten zapach nie jest wart, żeby go mieć, przynajmniej według mnie. Następny zapach, jaki chciałam koniecznie przetestować i zamówiłam sobie odlewkę, to jest Giorgio Armani Sea Passion Red Mask. Chciałam to koniecznie przetestować, ponieważ ja, jeżeli mnie oglądacie od dawna, to powinniście wiedzieć, że ja wolę Sea Passion od tej podstawowej wersji Sea. Ale no to nie wiem, to jest jakaś taka, wiecie co, dla mnie też dosyć pomyłka. Na mnie to się układa po pewnym czasie jak Irresistible z Givenchy. Nic odkrywczego. Jedyne, co Wam mogę powiedzieć, że
To jest bardzo trwały zapach. Och, chociaż jedno, naprawdę. Ale też nie jest jakiś strasznie projektujący. Nie jest przyskórny mocno, ale też nie jest strasznie projektujący. Jest mocno pudrowy. Jest taki właśnie laktonowy. Na mnie się układa mocno później laktonowo. Na początku jest wręcz taki owocowy, słodki owocowy. W ogóle początek, jak się go psika, to on jest nawet, powiem Wam, dosyć ciekawy. W sensie ten początek jest nawet, powiedziałabym, taki ostry, mocny. Bardzo mi przypomniał Nell od Kinetic. Ten początek jest taki bardzo naprawdę tak mocny jak w Kinetic Nell i trochę przypomina, ale później już on się zmienia, bardziej się układa, robi się taki właśnie laktonowy, bardziej jak Irresistible, taki słodziakowy i nie potrzebuję, ja kocham Givenchy i nie potrzebuję Giorgio Armani Si Passion, po prostu to nie jest już ta grupa zapachowa, którą chciałabym jakoś kolekcjonować. Już jestem zdecydowana wewnętrznie na Givenchy, więc to bym sobie odpuściła, ale mam odlewkę, mam jej nie aż tak mało, chociaż sporo już zużyłam, bo testowałam na różne sposoby, najpierw na nadgarstku, później globalnie, dlatego Wam mówię, że jest trwały, ale nie potrzebuję mieć flakona, nie, to po prostu... Kolejny zapach wszedł do nowości z marki, która mnie bardzo interesuje, która uważam, że robi bardzo mocne zapachy. I ponieważ wydała zapach, już Wam może powiem, Saffron Secret i to jest Maison Crivelli. Ja kupiłam taką 5 ml, jak ma Wojtek, Oud Maracuja, to znowu udało mi się dorwać. I bardzo często ja safran odbieram jako coś skórzanego i tu jest on odrobinę, ma taki na mnie wydźwięk skórzany, ale jednak jest to szafran. Słuchajcie, to jest, ja tu wyczuwam, dosłownie jak pojedziecie, nie wiem, do Maroka i przejdziecie się takimi nie straganami, takim rynkiem, gdzie sprzedają przyprawy w takich kamiennych wazach. Tych przypraw stoi miliony, można każdą wziąć, poniuchać na język, wszystko, one jest milion kolorów i właśnie tam zdobędziecie szafran i go powąchacie, to tak pachnie szafran, ale ja jestem strasznie zdziwiona, ponieważ jest to ekstrakt i nie ma on na mnie za bardzo trwałości. On tak do pół dnia wytrzymuje, gdzie hibiskus to wręcz na włosach to dopóki nie umyję, że co 3 dni myję, to tak 3 dni mi na włosach siedzi, się utrzymuje. To jest przepiękny zapach i ja bym mogła go z powodzeniem używać i z powodzeniem mógłby używać Wojtek. Cudownie, bardzo mi się podoba, naprawdę wszystko mi w nim gra. Wyczuję też jakąś taką drzewność, to jest wszystko zbalansowane. Zapach nie jest ciężki, nie jest przytłaczający, jest mimo wszystko dosyć intensywny, a nie wiem dlaczego tak się ze mnie szybko ulatnia i dlatego muszę dać Wojtkowi, żeby on przetestował na sobie. Być może mój nos mnie zwodzi standardowo, no i ja po prostu nie jestem w stanie go wyczuwać już później i to o to chodzi. Także no zobaczymy, ale jeżeli lubicie markę Maison Crivelli, to ich nowy wypust Saffron Secret jest czymś naprawdę bardzo, bardzo pięknym i ciekawym. Też BDK wypuściło nowy zapach i jest to Impadia. Kupiłam próbkę tego zapachu. No właśnie. I to nie jest coś, czego nie ma już na rynku, to jest w ogóle... To jest słodkość, ogromnie owocowa słodkość.
Natomiast ja już ten zapach znam. Dla mnie Impadia to jest zapach mój jajo, Never Ending, The House of Oud. Jest to do siebie bardzo podobne. Z kolei jajo moje jest podobne do Initio, Narcotic Delight w pewnych momentach, więc to też w pewnym momencie ma coś z Initio, ale powiedziałabym, że ten jest bardziej podobny do jaja mojego, a jajo niewiele ma z Initio, ale jest taki pewien niuans w pewnej fazie tego zapachu, kiedy właśnie czuję wręcz Initio, Narcotic Delight. Natomiast ogólnie Wam powiem, to nie jest nic dla mnie odkrywczego i to nie jest dla mnie nic, co ja bym kupiła. Ja po prostu coś takiego już mam. I chciałam Wam powiedzieć, że jajo jest bardzo trwałe, o Initio już nie wspomnę, a to mogłoby być trwalsze. Jeżeli miałabym Wam powiedzieć o jakości, to jednak tamte pozostałe dwa zapachy mają petarda jakość, a tu no jednak wiecie, nie do końca, nie do końca. Dostałam też próbkę od Kasi bodajże, Narciso Rodriguez Foché Eau de Parfum Intense. I to jest też z tego roku. Ja Wam mówiłam, że Narciso mnie nie interesuje. Natomiast muszę powiedzieć, że to jest obiektywnie rzecz biorąc przepiękny zapach. To jest zapach dla mnie słodkiego wina. Nie wiem, tak to odbieram, bo czuję tu pewną winność tego zapachu. On jak się ułoży, to jest taki słodki, może nie truskawkowy, ale no taki jakiś czerwonego owoca. Też nie do końca czuję wiśnię, ale może gdzieś ona jednak tam coś gra i mówi. W każdym razie on jest piękny, dosyć trwały, jak na Narciso, to mnie to bardzo zszokowało. I dla fanów Narciso Rodriguez Foché, jeżeli tamte wersje, tak jak ja, uważacie, że nie są zbyt mocarne, że nie są projektujące albo że nie są trwałe, to muszę powiedzieć, że jest zmiana na in plus, bo naprawdę dało to trwałości zapachowi. Myślę, że on jest słodszy od tamtych wersji. Tak próbuję sobie przypomnieć, bo to wszystko kiedyś testowałam, te wszystkie Foché testowałam. I wydaje mi się, że żaden z nich aż tak słodki nie był, także tutaj zaszła też zmiana oczywiście w zapachu, nie tylko w jego intensywności. Ale tak jest często, dlatego że tak samo jest przy Valentino Donna Born in Roma Extra Dose. Tam po prostu też mocniej dosłodzili, dowaniliowali, żeby uzyskać jeszcze taki mocniejszy punch tego zapachu i tu też jest podobny zabieg uzyskany. Uważam, że gdybym ja, która nie jest fanką Narciso Rodriguez z znanych Wam powodów, miała wybrać któryś z zapachów, żeby po prostu w kolekcji Narcisa mieć, to myślę, że to byłby ten zapach, po prostu. Ale ponownie nie jest to nic odkrywczego i takie zapachy są już na rynku, no, według mnie. Teraz Wam powiem o zapachu, który mnie zbił z tropu, a jest to zapach, który kupiłam właśnie z tym Gucci na Sephorze, żeby załapać się na te 25%, więc za Gucci i za ten zapach zapłaciłam chyba 230 zł, gdzie sam Gucci kosztuje 145, a ta 30 chyba 200 coś, 280, już nie pamiętam, ale też jakieś takie, no jak na tę markę myślę, że jest drogo. A o co chodzi? Chodzi o Salvatore Ferragamo i jego najnowszy zapach Fiamma. Co to jest za zapach? Słuchajcie, zapach jest mega trwały i jest po prostu inny. To jest, Boże, on ma konotacje skręcające w męską stronę. Jest opisywany jako stricte damski, ale myślę,
że dla większości może on mieć jednak taki skręt lekko w męską stronę. On mnie totalnie oszołomił. Ja go czułam calutki dzień. On jest fantastycznie świeży, ale przy tym bardzo interesujący. Ma jakieś takie nuty, jakieś połączenie nut, które powodują, że ta świeżość ciągle gdzieś skręca. Boże, jak on gra na szyi, jak on gra na waszym ciele, jak on się przecudownie układa, jak w ogóle niebywale się w nim czujecie. To jest zapach jeden z niewielu, który w ogóle w ostatnim czasie, jeżeli chodzi o nowości, w jakimkolwiek stopniu mnie zaskoczył. Jest to mimo wszystko mainstream, a ja się czuję bardzo zaskoczona. To jest zapach na wszystkie okazje. Jest i niezwykle elegancki, jest i takim normalnym, dziennym zapachem. Wielofunkcyjny, przepiękny i bardzo trwały zapach. Ja się zakochałam w tym zapachu, w takim sensie, że mam świadomość, że jest to mainstream i jest to pierwszy zapach mainstreamowy, który absolutnie w żadnej ze swoich faz nie przypomina mi niczego, co mam, co wąchałam, co testowałam. Jest kompletnie od tego inny. I naprawdę, słuchajcie, on mi się strasznie spodobał. I noszenie go to była prawdziwa przyjemność. Testowanie tego zapachu to była prawdziwa przyjemność. W ogóle się też nie spodziewałam, że on będzie tak trwały, że takie będzie miał parametry. To jest totalny przypadek, że tę nowość zakupiłam. Nie miałam w ogóle w planach. Też Fragrantica za bardzo o tym zapachu nie mówi, a naprawdę, powiem Wam szczerze, to jest petarda zapach. Ja bym mogła go tak wąchać i wąchać, no jest po prostu cudowny. No i dobrze, przejdźmy teraz do Chanel, bo myślę, że Wy wszyscy czekacie na te właśnie recenzje. Słuchajcie, ja Wam powiem tylko tyle. Większego rozczarowania myślę, że nie było mojego, biorąc pod uwagę i tamtego roku nowości i tego roku nowości, to jest najgorsze, co udało mi się kupić za tak duże pieniądze. To się nawet troszkę nie zbliża do jakości zapachu Chance Automtre. I nie wiem, powiem szczerze, co mam z tym zapachem zrobić, bo chyba trzeba się go pozbyć. Otóż, to jest zapach słodki, owocowy słodki, świeży, natomiast Automtre, wszyscy co znają Automtre, ma odrobinę takiej goryczki, jakby, no taki jest przełamujący. Przez to, że ma te przełamanie jakby takiej goryczki, no czegoś takiego, jest bardzo świeży. A ten z kolei to jest najgorszy jakościowo zapach zrobiony chyba przez Chanel, jaki ja w życiu miałam. Bardzo mnie to rozczarowało. To jest zapach, którego ja kompletnie nie czuję. Jego testy robiłam 3 razy. Robiłam na nadgarstku i 2 razy globalne i dalej nic. On u mnie się kończy na skórze dosłownie po pół godzinie. Nie wiem o tym zapachu kompletnie nic. Jest dziwnie nijaki. Nie wyczuwam w nim żadnych konkretnych nut. Przez moment miałam takie poczucie, że chyba tu jest jakaś herbacianość, ale tak naprawdę ona mi się ujawnia tylko w korku. Na mnie na początku jest jakaś tam słodycz owoców, ale dosłownie po pół godzinie ja nie wiem nic o tym zapachu.
To jest dramat. Ja zamówiłam go bezpośrednio od Chanel. Zapłaciłam za niego też, myślę, że bardzo duże pieniądze. Mogłabym za ten zapach mieć świetny zapach niszowy o dużo lepszej jakości, ale też za połowę ceny, bo to jest 50 ml czy 30, tak, to jest 50, to jest 30. No to może nie za połowę ceny, no ale z rabatem kupiłam, więc powiedzmy, że za połowę ceny mam ten zapach, z którego jestem przefantastycznie zadowolona i który bardzo mi się spodobał i mam poczucie, że mogę go wąchać i wąchać. O Jezu, naprawdę. Natomiast to jest największa porażka. No i boję się, że kupię Otondre i że ten nowy wypust, który dostanę, nie będzie dobrej jakości. Dlatego na razie nie rozstanę się z tym zapachem. Dam mu czas. Istnieje możliwość, chociaż nie wypuszcza się nowego zapachu, jeżeli on się nie zmacerował, no bo wiadomo, że jaka może być reklama takiego zapachu, jeżeli on nie ma żadnej jakości, ale dam mu chwilę. Dam mu chwileczkę, niech on się może zmaceruje, ale jeżeli tu się nic nie poprawi, to ja się po prostu pozbędę tego zapachu. Nie widzę sensu trzymania czegoś, co według mnie kompletnie na mnie nie pachnie. I to nie jest tylko moje zdanie, bo to jest zdanie też Wojtka, który kompletnie nie wyczuwał tego zapachu. A następnego dnia popsikałam się o Tondre i mówi, że cały dzień mnie czuł. Specjalnie to robiłam w weekend, żebym miała odpowiedni feedback. Ogromne rozczarowanie, ogromne i ja mam tylko 2 zapachy, to jest trzeci mój Chanel. Myślałam właśnie, żeby może się jednak wejść w tą markę, Chanel to Chanel, ale czuję teraz takie ogromne rozczarowanie tym zapachem, że nie wiem, czy chcę dalej eksplorować tę markę, bo jest tyle ciekawych, innych zapachów, super nut, które chciałabym odkrywać, że Chanel chyba w tej kategorii świata perfumowego, który ja bym chciała zacząć odkrywać, nie stoi. I dlatego moim zdaniem muszę to... I dlatego no, na razie pasuje. No, myślałam, że to będzie coś, co latem będę nagminnie nosić, że zużyję sobie Otondre latem i po prostu sięgnę po to. Nie mogę Wam polecić tego zapachu. To by było tyle z nowości. Jak widać, troszkę tego potestowałam dla Was. Jest więcej rozczarowań niż zachwytów. To nie są, słuchajcie, zapachy moim zdaniem warte Waszej uwagi, oprócz tego jednego, który totalnie mnie oszołomił. Jestem w szoku. Ale reszta, myślę, że możecie sobie odpuścić. Myślę, że nie ma tu nic szczególnego, a jeżeli chodzi o Gucci czy o Armani, to myślę, że wszyscy macie już coś podobnego w kolekcji i to naprawdę jest zbędne wydawanie pieniędzy. Warto mieć tę kolekcję jakoś tak, wiecie, zróżnicowaną. I mówi to osoba, która ma bardzo dużo słodkich zapachów, słodko-owocowych, słodkich kwiatowych, bardzo dużo. I zrozumiałam, że bardzo często chce się jednak sięgnąć po coś innego i fajnie jest no, nie powtarzać się tak z zapachami, po prostu. Ja za dzisiaj serdecznie dziękuję. Przykro mi, że nie było to zbyt pozytywne. Chciałabym opowiadać Wam tylko o nowościach z takim bardzo dużym zachwytem, co to za wspaniałości wypuszczają na ten rynek, a dzisiaj tego zrobić nie mogłam. Dziękuję Wam serdecznie i do zobaczenia, kochani. Pa!